Cześć. Czołem, witajcie. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wakacyjnym, bo to będzie krótki, szybki odcinek, bo dzisiaj pomęczyliśmy się trochę z rozpakowaniem. Nowych kolumn, które zjawiły się u nas w redakcji. Są to kolumny Audio Solutions. Czy słyszałeś coś o tej marce? Coś słyszałem jak najbardziej. A co słyszałeś? Coś dobrego? Że pochodzi z Litwy, że specjalizuje się w fantastycznej stolarce, to jest na pewno. Tak. Tutaj człowiek, który się ma na imię Gedimin, to pamiętam na pewno. Bardzo fajne papierowe głośniki membrany, więc to jest to, co lubię. Tu mamy głośnik wysokotonowy. Nie, miałem te Audio Solution, o których już opowiadałem u siebie na kanale. A ty? Ja tylko powiem tak, że my mieliśmy wcześniej w redakcji, to były pierwsze nasze kolumny w tym nowym pokoju odsłuchowym. To były Audio Solutions z tej drugiej generacji, czyli tej najnowszej, tak jak te. I to były M-ki. M2? M2, tak. Chyba trochę za duże. Jak I na to one pomyślę. były trochę za duże. Ja bardzo dużo dobrego słyszałem o tych kolumnach wcześniej. Zresztą jeden z naszych kolegów dał aż 10, tak, tym Audio Solutions, więc moje oczekiwania względem tych kolumn były Wysokie. bardzo wygórowane, bym powiedział. I jak zjawiły się te M-ki w bardzo ładnym takim kolorze czerwonym, to jak je odpaliliśmy, to trochę mi czegoś brakowało. Nie było żadnego efektu wow. One grały poprawnie, bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. To było takie brzmienie uniwersalne, ale niczym nie zaskakiwały. Ale stwierdziliśmy, że one się w tym naszym niecałych 20 metrach kwadratowych troszeczkę męczą, dlatego podjęliśmy kroki, żeby je wymienić na model mniejszy, troszeczkę z tej samej serii i właśnie dzisiaj te kolumny do nas dojechały. To jest model S2, czyli troszkę tak jak w ubraniach, troszeczkę mniejszy i on idealnie według mnie pasuje do tego naszego pomieszczenia odsłuchowego. Trochę nas bolą dzisiaj grzbiety, tak? Od rozpakowywania i przenoszenia tych kolumn. A dlaczego one są takie ciężkie, panie Pawle? No to pewnie wynika z tej obudowy, panie Marku. Tak. Więc specjalnością zakładu tej firmy właśnie litewskiej jest konstrukcja kolumn, gdzie one mają wewnętrzną, dodatkową obudowę. Czyli producent nie poszedł w grubość obudowy, tylko zastosował dwie obudowy. To się nazywa box in a box. O, tak. To jakby tego trochę jeszcze nie zgłębiłem, szczerze mówiąc. Bardziej zwróciłem uwagę na te pierwsze wrażenia odsłuchowe, które tutaj po ich rozpakowaniu. No dobrze, ale wyglądają świetnie. Wyglądają fajnie. Naprawdę jak na takie popularne, cienkie audiofilskie słupki, to wyglądają przyzwoicie. Mogą się podobać. Proporcjonalnie zrobione, bardzo fajnie. Kolor też jest ciekawy, to jest dark, co to było? Grey. Dark grey. Szary. Tak. Ciemny. Wyglądają fajnie. Jeszcze zwróciłeś uwagę na tubkę, tak? Tak. Tak zwany mini horn, to jest też specjalność zakładu. I to wszystko ma wpływać na jakość oczywiście dźwięku, czyli to, co powiedziałem, ta podwójna obudowa w obudowie i właśnie tutaj konstrukcja tego głośnika wysokotonowego. A jak to zagrało? No z tą obudową to trochę inaczej jak w herbatnikach, nie? Bo herbatniki mają swoją filozofię na temat obudowy, a tutaj też jest to zupełnie zakład litewski ma swój pomysł na jest obudowę. to zupełnie inna szkoła, inne podejście, ale no to jest normalne, tak? Każdy kieruje się czym innym. Niektórzy konstruktorzy stawiają na to, żeby obudowy były, że tak powiem, martwe akustycznie, natomiast Harbety, czy też inne kolumny wzorowane, czy licencjonowane przez BBC są konstruowane, budowane tak, że ta
Obudowa Też również bierze udział w odtwarzaniu dźwięku. Oczywiście w jakimś tam określonym zakresie. No słuchaj, pierwsze wrażenia, tak? Brzmieniowe. Pierwsze wrażenia są trochę podobne jak z tymi M-kami mieliśmy pierwszymi, czyli nie ma efektu wow. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, że może to być nawet sporą zaletą, bo one, wiesz, zyskują przy dłuższym poznaniu. No właśnie o to chodzi. Niektórzy producenci starają się za wszelką cenę nadać tym kolumnom własny charakter brzmienia, co nie zawsze jest dobre. Tutaj ja nie rozmawiałem z konstruktorem i nie wiem, jaka jest filozofia jego, natomiast wiem, że on już jako nastolatek zaczynał robić własne kolumny, więc doświadczenie facet ma. Natomiast to, co powiedziałeś, ten ich charakter brzmienia jest taki mocno uniwersalny, trochę zachowawczy. My jak zwykle zaczęliśmy od ostrego rocka. No tak, wylądowała płyta Black Sabbath. Tak, i powiem szczerze, że trochę nosem kręciłem, może dlatego, że te kolumny jeszcze do końca nie są wygrzane, ale nie było to, więc potem na troszeczkę Później Dire Straits. spokojniejsze, tak, chociaż Dire Straits już było lepiej. Już było fajnie. Zdecydowanie lepiej. Ja zwróciłem uwagę na stereofonię, na scenę, była fajna. Na jej głębokość. Na jej głębokość, na jej szerokość, to już robiło wrażenie. Potem było jeszcze lepiej, jak zmieniliśmy na repertuar jeszcze spokojniejszy. Czyli Anna Maria Jopek i zagrało to naprawdę ładnie. Zdecydowanie. Ładnie, takie określenia ogólne. Takie ogólne określenie, ale zabrzmiało to przyjemnie. Ale najlepiej w tym repertuarze wypadły, tak podczas naszych oczywiście, słuchajcie, krótkich, szybkich, pierwszych wrażeń. I tak jak mówiliśmy, to takie wakacyjne, szybkie pierwsze wrażenie. To rzeczywiście z Jopkową było lepiej. Ja opowiem o swoich wrażeniach. Bas, jest go dużo. Nie jest może on super, hiper kontrolowany, sztywny, krótki i zwarty. Nie. Wręcz powiedziałbym, że jest lekko pogrubiony, ale nie w taki sposób jak na przykład w Dyna Audio. Nie, to jest troszeczkę inny. Schodzi nisko, nawet. Ale nie ma efektu dudnienia i myślę, że za to tak. odpowiadają te obudowy Sztywność zdecydowanie. Średnica momentami wydawała mi się, że jest lekko cofnięta i za taką mgiełką, ale na Annie Marii Jopek ta średnica w końcu troszkę wyszła do przodu. I była naprawdę gładka, spokojna, nie atakowała, trochę jak góra pasma, do której też bym przeszedł, która na samym końcu moim zdaniem ona jest delikatnie zaokrąglona. Jest rozdzielcza, jest szczegółowa, dużo powietrza, nie ma tak zwanego mojego i na końcu, tak, że ona na pewno cię nie ugryzie, ta góra pasma. Czy jest wycofana? Na pewno nie jest na pierwszym planie. Ta góra pasma. Tu wszystko jest takie według mnie takie uśrednione, ale w takim dobrym, taka piątka, jeśli chodzi o stopnie na przykład w szkole. Czyli nie możemy powiedzieć o żadnym, przynajmniej te pierwsze wrażenia moje są takie, że nie możemy powiedzieć, że któraś z części pasma to jest 6 i właśnie jest ten efekt wow i że urwało fajnie. nam wiadomo co. Tak, albo zerwało nam beret z głowy, tak. Także pierwsze wrażenia są bardzo fajne, Audio Solutiony, ale mówię, no nie ma takiego zaskoczenia i dziwię się, że niektórzy od razu
te dychy przyznają, czyli maksymalną Wiesz co, ocenę. może dłużej też posłucha. My posłuchamy dłużej, na pewno wam o tym opowiemy dalej. Trochę popracujemy też nad ich ustawieniem, Tak bo nie jest. oszukujmy się. No, Tak na szybko trochę żeśmy odpalili, to zresztą zobaczyliście, albo już ten na przybitkach. Ale wiesz co? No ale słuchaj, oboje się chyba zgodzimy z tym, że im dłużej im grały, tym zyskiwały. to zdecydowanie tak. Ja mogę powiedzieć tyle, że te kolumny na pewno zostają u nas w redakcji na dłużej i na pewno będziemy jeszcze się dzielili z wami wrażeniami, jeśli chodzi o to, jak grają, bo będziemy je testowali z różnym sprzętem. Tak jest. Do zobaczenia. Dziękujemy.